Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest Sylwester, także idziemy na miasto zobaczyć, co tam słychać. No i mamy nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, żeby wieczorem się trochę pobawić. Wydaje nam się, że będziemy się skupiać raczej w tej okolicy starszego Bangkoku, no ale zobaczymy. Tam, gdzie będzie fajnie, tam pójdziemy. No i jesteśmy na Khao San Road. Gabriela robi foteczki. Idziemy szukać czegoś fajnego. Może uda nam się obczaić wycieczkę, którą chcieliśmy sobie zamówić do Ayutthaya, no ale to jeszcze zobaczymy. Na razie to przejście traktujemy jako taki spacer. A tu na wejściu sprawdzają wszystkich i temperatura i co się dzieje. Także przygotowania są niezłe do imprezy sylwestrowej. A tutaj nie wiem, co się dzieje z tą policją. Jedna policja, druga policja w różnych strojach, ale wszyscy im robią zdjęcia, a ja ich mijam tak od tyłu, więc tu idzie dwóch panów, może zrobię ich od przodu. Tam za mną jest pani, która sprzedaje skorpiony. A tu pani sprzedaje na Nowy Rok opaski. Będzie scena i będzie imprezka. Się chłopaki szykują. Ulica już żyje. Wyszliśmy właśnie z agencji turystycznej. Kupiliśmy sobie dwie wycieczki, jedną do Ayutthaya, drugą na markety. Także pojutrze i po pojutrze będziemy zwiedzać grupowo. Sprawdzaliśmy dość dużo online, ale nie znaleźliśmy tam żadnych takich dobrych tych wycieczek, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy do lokalnego biura. Lokalne biuro naprawdę bardzo w porządku. Te ceny wydają nam się niewygórowane, bo płacimy 1200 za Ayutthaya i tam chyba też 1200 za markety, więc łącznie nas wyszło niecałe 5000 batów. To jest trochę ponad 500 zł, tam 550, więc my jesteśmy zadowoleni jak na pierwszy raz, a jak wrócimy tu jeszcze kiedyś, to wtedy sami sobie to zorganizujemy. Tylko za pierwszym razem woleliśmy jednak, żeby nam jakiś driver pomógł, bo nie wiemy, co zastaniemy na miejscu. Dokładnie. I chcieliśmy trochę z przewodnikiem, żeby nam po Ayutthaya poopowiadał historii. Tak, jesteśmy teraz na Sanam Luang, czyli takim wielkim polu, coś jak Błonia Krakowskie. Nie wiem, czy większe, czy mniejsze, ale na pewno bardzo duże, zielone płuca Bangkoku. No i idziemy sobie w stronę wielkiego pałacu, który naprawdę ładnie wygląda w tle zachodzącego słońca. Myśleliśmy, że tutaj się dzisiaj będzie coś działo i tak się, powiem szczerze, zastanawiamy, dlaczego taka wielka przestrzeń nie jest wykorzystywana do na przykład Sylwestra, no ale może w Bangkoku nie lubią organizować Sylwestra marzeń z dwójką, tylko wolą takie bardziej lokalne imprezy. No nic, idziemy szukać dalej oznak końca 2023 roku. Ja myślę, że stąd będzie ładnie widać fajerwerki, że i tak tutaj przyjdziemy w nocy zobaczyć fajerwerki. A jeszcze chciałam dodać, że to pole było wykorzystywane dawniej do ceremonii kremacji i palenia zwłok. Z Khao San, gdzie byliśmy przed chwilą, do Wielkiego Pałacu i dalej do świątyni Wat Po jest mniej więcej 2 km. Także jest to przyjemny spacer. Może nie wygląda, bo naprawdę obrazek widzę, że jest bardzo ładny, ale jest 35 stopni, więc te 2 km naprawdę robią nam dość duże szkody, jeżeli chodzi o nasze zmęczenie, ale mimo wszystko my lubimy chodzić, także to, co warto wiedzieć, jeżeli przyjeżdżacie do Bangkoku, to to, że tutaj 10 000 kroków to jest absolutne minimum, które zrobicie. Wszędzie dookoła tej trawki są naprawdę ładne budynki. Nie do końca znam ich przeznaczenie z tej strony, ale robią naprawdę fajne wrażenie. Z kolei z drugiej strony są już budynki ministerialne. Na przykład tamten budynek oddalony najbardziej tam, to jest Ministerstwo Obrony. Przed tym ministerstwem można zobaczyć dużo armat. Gabrielka w oddali zlewa się swoją piękną sukienką z tą piękną zieloną trawą. Swoją drogą jest to również ciekawe, że ta trawa jest naprawdę bardzo zielona i tak jak teraz po niej idę, to powiem szczerze, że ona jest mokra. A nie padało tutaj od wielu dni. No i spacerujemy sobie pod Grand Palace.
miejsce, które już widzieliśmy i nocą, i dniem, ale jeszcze nie byliśmy w środku. Ale obiecujemy, że wejdziemy do Grand Palace i też Wam go pokażemy, jak tam wygląda. A tak wygląda wejście. Panowie pilnują dzielnie. Jest tu również bardzo duży outfitowy must, żeby mieć długie spodnie, więc dzisiaj nie ma szans, ale jutro przyjdziemy tu w naszych spodniach w słonie i na pewno ogarniemy temat. Protip dla Was, oczywiście dzisiaj już jest wszystko zamknięte, ale gdybyście nie mieli takich spodni, to tutaj jest pełno sklepów na co dzień otwartych, gdzie możecie sobie takie spodnie kupić. Można kupić spodnie, spódnice, jakieś szmatki, jakieś różnego rodzaju narzuty, także bez problemu można tutaj zrobić zakupy, a tutaj później sobie wejść do muzeum, ponieważ pałac się zwiedza i kosztuje to 500 batów, także dosyć dużo. No i na zachód słońca przyszliśmy sobie na nabrzeże, w oddali jakaś świątynia, tutaj do łódek ludzie się pakują, a tam zachodzi słońce. I to ostatni zachód słońca w tym roku, także warto było go zobaczyć. Jako że to ostatni zachód słońca, a jesteśmy na nabrzeżu, to kupiliśmy sobie bilety i płyniemy sobie jeszcze na taki spacerek delikatny. Nie wiemy, gdzie wysiądziemy, nie wiemy dokąd specjalnie, ale po prostu się przepłyniemy jako takie idealne zakończenie tego roku. Tutaj warto kupić niebieskie bilety, one kosztują 30 batów i są naprawdę bardzo fajne. Możecie dopłynąć aż do samego tam Sukhumvitu, czy jak to się nazywa, Taksin, Sakin i być w tej części biznesowej, ale my dzisiaj tam nie płyniemy, my dzisiaj popłyniemy sobie kilka przystanków tylko. I pamiętajcie, jeżeli chcecie płynąć tylko na drugą stronę rzeki, to 5 batów, więcej nie dawajcie. Ale nie robi się tego tutaj na nabrzeżu, bo tutaj bilet kosztuje 30 batów. Przypłynęła łódeczka i właśnie takim sobie będziemy płynąć. Dokładnie takim. I zobaczymy, dokąd dopłyniemy. No i płyniemy sobie, tym razem siedzimy w środku, więc troszeczkę przyciemniony ten obrazek, bo szyby nie dość, że brudne, to jeszcze takie przyciemniane. Ale jak widzicie, za 30 batów możecie się przepłynąć, zobaczyć i Wielki Pałac, i zobaczyć Wat Po. Także naprawdę polecam serdecznie. A gdybyście chcieli, to możecie aż do tamtej dzielnicy dopłynąć, do tej dzielnicy biznesowej. Ja widzę, że tutaj będzie świętowany Nowy Rok. Także nieźle. Postaramy się tutaj też zajrzeć. Zobaczymy, czy będzie można wejść. Na takie przystanki można podróżować. Podobno, w ogóle podobno, super impreza i super miejsce na Sylwestra jest ten Iconium i ten Asiatic. Yep. Pani mi właśnie zwalidowała bilet. Także Asiatic, tam jest duży mall. Iconium, nie wiem jak się to czyta do końca, jest takim bardzo high-endowym centrum handlowym. I tam podobno też będą super fajerwerki. A my sobie tak płyniemy. No i przed Wami Wat Arun. Tutaj sobie pewnie wysiądziemy i przejdziemy na drugie miejsce. Tutaj już się zaczynają modły noworoczne, także dzieje się w świątyni. No i korzystają z tych sznurków, więc zapewne do tego były przygotowywane. Tutaj loża dla VIP-ów. Będą mieli niezły widok. Jak widzicie, sporo się dzieje. Jest tu dość głośno. Ludzie się szykują z każdej strony. Także my zaraz się stąd urywamy. Idziemy
okolice Watpo, na drugi brzeg, ale zobaczymy, co tu się będzie działo wieczorem. Słuchajcie, dzieje się tutaj. Tutaj Tomasz Lis na żywo z tajlandzkiej telewizji. Tutaj mamy świątynię. Tutaj ludzie już czekają. No, powiem wam, że to chyba impreza dla VIP-ów. Jak widzicie, strasznie dużo tutaj się dzieje. Ludzie gadają, ludzie rozstawiają kamery, ludzie szykują krzesła. Także my zaraz idziemy dalej, ale naprawdę Wat Arun robi niesamowite wrażenie też po zachodzie słońca, więc pamiętajcie, żeby tutaj też przyjść. Ja się czuję jak ten mnich. Pograłbym sobie w grę, posiedział. ใครยังไม่ได้รับหนังสือสวดมนต์ Tak facet มีข่าวประชาสัม przez พันธ์ว่า mikrofon. ใครยังไม่ได้รับหนังสือสวดมนต์ Właśnie zmienił się kolor Wat Arun, teraz jest taki fioletowy, a tutaj ewidentnie szykują miejsca dla VIP-ów za nami. Tam z przodu są 2 miejsca, więc jesteśmy prawie pewni, że król i królowa zaszczycą swoją obecnością. No ale zobaczymy, nie mamy żadnego potwierdzenia, żadnego dowodu. Może równie dobrze siedzieć tam jakiś burmistrz miasta, co nie zmienia faktu, że naprawdę szykuje się niezła impreza, która będzie transmitowana przez wiele telewizji. Ja obstawiam głównego mnicha. No, Wat Arun też przygotowane już na uroczystości. Rozłożyli takie zadaszenia. Tutaj jest główna świątynia, a tutaj są te setki postaci Buddy siedzącego. Tutaj jest tak jakby zestaw mnicha. Dostają szaty i jedzenie. Tutaj mnisi rozdają kalendarze i jakieś książki na Nowy Rok. A tutaj wyznawcy buddyzmu i pewnie nie tylko ustawili się w kolejce. Chciałam powiedzieć, że czuję się jak prawdziwa turystka. Dzisiaj nie mieliśmy być w żadnej świątyni. Tak sobie obiecaliśmy i oczywiście wylądowaliśmy w świątyni z gołymi kolanami. Trzeba być zawsze i wszędzie przygotowanym. Wszędzie policja. Jeden pan już mi się baczkiem przyglądał, bo się przyglądałem tej kamerze i tym mikrofonom. A dla mnie to po prostu ciekawe. A tutaj rzeczywiście nieźle się dzieje. Gabriela powiedziała, że czuje się nieodpowiednio ubrana. To nie wiem, co ja mam powiedzieć w tych shortach. To by było na tyle. Powoli się zbieramy. Teraz przepłyniemy za 5 batów. Pamiętajcie, za 5 batów na drugą stronę. No i cóż, powoli pewnie zbierzemy się też na jakieś jedzenie, pójdziemy do hotelu, a później jeszcze wyjdziemy na miasto przed 12. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale Wat Arun w tych kolorach jest piękna, a poza tym ta atmosfera tutaj, ten milion światełek na drzewach, ci mnisi wszędzie się kręcący, ci ludzie w tych strojach tradycyjnych, naprawdę sprawia to niesamowite wrażenie i bardzo nam się podoba. A teraz idziemy szukać łódki. Tłumy wciąż przybywają do świątyni. My próbujemy ewakuować się z... Tu się kolejka zaczyna. A my idziemy znaleźć jej koniec. Z tego co widzę, może to nie być takie łatwe. Ale pamiętajcie, 5 bacików. Kolejka posunęła się bardzo sprawnie, także zostało nam dosłownie minuta, 2 czy 3, żeby wejść na łódź. Później maksymalnie 5 minut, nawet pewnie nie popłyniemy i jesteśmy po drugiej stronie. Imprezka już się zaczyna. Zaczyna się naprawdę ciekawie robić. Z pewnością tam wpadniemy i zobaczymy przed 12, co słychać. Tak zwany party boat.
się dzieje. Ładnie oświetlone, ludzie siedzą i się bawią. Taki Sylwester to ja rozumiem. Impreza się rozkręca, będzie dzisiaj niezapomniana noc w Bangkoku. Żegnamy się z Watarun w tym roku. Czas schodzić z boata i iść na kolację. Świątynie jak zwykle wyglądają przepięknie w nocy. Że naprawdę zupełnie innego charakteru nabiera to miasto po zachodzie słońca. Jak zwykle zostawiliśmy jedzenie na ostatnią chwilę, no i jak się okazało, wszystkie knajpy są zamknięte. Jedyna rzecz, która nas denerwuje w Azji, to to, że tutaj o 18:00 nie ma ani jednej otwartej restauracji. Są street foody, no ale my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Gabriela kupuje nam kolację. Przekonaliśmy się do street foodu, bo wszystkie restauracje są zamknięte. Mam, ale pan mnie tak zadymił, że cała płaczę. Ciekawe, co my jutro będziemy mieli. Dotarliśmy na Khao San Road, jest tutaj countdown. Ludzi już rzeczywiście sporo. Zobaczymy, jak jest w środku. Gabriela już zaczyna się obkupywać. Mamy nowe, nie wiem jak to nazwać, opaskę. Happy New Year! Jak na razie wszystko wygląda jak w każdy inny dzień. Oprócz napisu Happy New Year, czyli masa ludzi, masa muzyki, masa alkoholu, ale tak jakoś specjalnie noworocznie naprawdę nie jest. Chociaż pewnie im będziemy się zbliżać do sceny bardziej, tym będzie bardziej noworocznie. Standardowy aligator. A tutaj knajpa, która bardzo nam się podoba. Knajpa nazywa się Ananas. Mamy scenę na koniec Chaosa, to tutaj jest ten zegar i do odliczanie, ale wątpię, że to jest specjalnie. Ogólnie jak ktoś lubi imprezy, to jest na pewno idealne miejsce. Nie do końca zaliczamy się do takich ludzi, co lubią takie wielkie kluby i głośną muzykę, ale na pewno mega fajnie było tu przyjść i poczuć tą atmosferę. No a teraz idziemy szukać Sylwestra i Nowego Roku dalej. Jesteśmy na kolejnej miejscówce, czyli na tym słynnym zielonym polu tuż przed Pałacem Królewskim. No i jak widzicie, jest tu masa ludzi, także wydaje nam się, że stąd będzie bardzo ładnie widać fajerwerki, więc chyba tutaj zostajemy do 12:00. Jak widzicie, tutaj naprawdę jest masa ludzi, także coś tu się będzie działo. Już latają lasery. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jak tam oczekiwanie na fajerwerki? Super, nie mogę się doczekać, jeszcze 10 minut. Ludzi cały czas przybywa, więc chyba to dobry znak. Zostało parę minut do północy. Wszędzie słyszymy dookoła, że już strzelają jakieś fajerwerki, ale nie widzimy do końca. Także mamy nadzieję, trzymamy kciuki, że tutaj będzie też niezły show. A ja chciałem powiedzieć, że Wam wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy Wam, żeby ten 2023 rok zamknąć odlotowo, a żeby 2024 był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija. Szczęśliwego Nowego Roku!
najbardziej polecali bary na dachu, czy tak zwane rooftopy. Ale tam się nie dało dostać, także próbowaliśmy, sprawdzaliśmy, czy można jakąś rezerwację zrobić. Absolutnie wykluczone, to pewnie miesiące wcześniej się rezerwowało. Tak, jak sprawdzaliśmy ceny, to takie najuboższe pakiety się zaczynały od tak 4-5 tysięcy batów do parunastu, parudziesięciu tysięcy za noc, w zależności od tego, co się chce. Polecany był również cruise na rzece, znaczy jak się mówi cruise po polsku? Rejs po rzece. Rejs po rzece, jedząc kolację i oglądając show z poziomu rzeki. Ale to też było już dawno wyprzedane, także jeżeli interesują Was takie atrakcje, to pamiętajcie, żeby odpowiednio wcześniej to zarezerwować. My przyszliśmy tutaj, nie żałujemy. Nad pałacem bardzo piękne były sztuczne ognie. Widzieliśmy też te, które były puszczane w tej finansowej dzielnicy, także naprawdę wydaje mi się, że to miejsce jest jednym z lepszych. Tak jest, także polecamy, na pewno nam się podobało, a teraz wracamy na Rambutry coś zjeść. Będzie jedzone. Jak zaczynać nowy rok, to tylko z Pad Thaiem w Tajlandii na Khao San. To będzie niesamowity rok, mam nadzieję, że dla Was wszystkich. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!